Jigoku Raku. Anime ocenione na 8,09 przez 407 000 osób. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 1 kwiecień 2023 do 1 lipca 2023. Producentem tej produkcji jest Twin NG. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy to anime o poszukiwaniu eliksiru życia jest jakkolwiek ciekawe? Czy walki tutaj zostały pokazane efektownie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiemy sobie o wrażeniach z anime. Anime, które poleciły mi dwie osoby i które mocno zachwalały je ze względu na grafikę i historię, więc postanowiłem się wziąć za ten twór. O czym w ogóle jest to anime? Jigoku Raku, albo inaczej Hell's Paradise. To anime, które na początku przedstawia nam różne próby egzekucji na białowłosym bohaterze. Mówię różne, bo każda zakończyła się fiaskiem. Odcięcie głowy, miecz pękł na jego szyi. Dwa byki biegnące w dwie różne strony i są one przywiązane do nóg bohatera. Byki ze zmęczenia padły, bo nie mogły nic mu zrobić. Spalenie żywcem? Nic. Jak się okazuje, nasz bohater to Gabimaru, nazywany również pustym, gdyż jest to bezwzględny morderca, który nie odczuwa żadnych emocji, gdy musi wykonać jakieś zadanie. Niestety złapali go i próbowali zabić, lecz jak widać bezskutecznie, aż pewnego dnia pojawia się Sagiri Yamada Asaemon, czyli Kat, który miał zająć się pustym, lecz ta składa mu propozycję. Shogunat postanowił wysłać na tajemniczą wyspę różnych skazańców, by ci zabrali stamtąd tzw. eliksir życia, który rzekomo gwarantuje nieśmiertelność. Ten skazaniec, ze swoim własnym opiekunem Katem, który przyniesie eliksir, zostanie ułaskawiony. Gabimaru się zgodził, w efekcie on, jak i wielu innych skazańców, zostali przetransportowani przed oblicze Katów oraz Shoguna i wysłuchali propozycji. Co się okazało, było ich trochę za dużo i musieli poprzez walkę na życie zredukować trochę swoją ilość, co zrobili bez zawahania. Gdy to się stało, każdy ze skazańców dostał swojego opiekuna Kata i ruszyli na tajemniczą wyspę, która okazała się niesamowicie piękna, której flora była kompletnie dziwna, bo występowały chociażby obok siebie rośliny, które nie miały prawa razem egzystować i była ona pełna strasznych i abstrakcyjnych istot. Nie muszę chyba mówić, że wrogo nastawionych, prawda? I to jest główna fabuła, główne zadanie, zdobycie eliksiru życia i ucieczka stamtąd, co nie będzie ani trochę łatwe. Po drodze jednak pojawia się dość ciekawy wątek przeszłości Gabimaru oraz kwestii jego mocy, pochodzenia, celu w życiu i tym podobne. Oraz kwestia Sagiri, która chce iść w stronę ojca i zostać najlepszym Katem. Może się to wydawać nudne, ale naprawdę wciągnąłem jej historię i chłonąłem odcinek za odcinkiem. Postacie drugoplanowe również są dość ciekawe, ale bywają również tajemnicze i chore. Bo pewien blondasek z bratem Katem zaczął się zbyt współfalać z wyspą i zdobył pewne zdolności bytów, które żyły na tej wyspie. Prócz historii i bohaterów to niesamowicie piękna jest tu kreska. Wykonane postacie, wygląd wyspy, kolorystyka jest tu tak piękna, że oczu nie mogłem oderwać i naprawdę chciało się to oglądać chociażby ze względów graficznych. Graficy naprawdę mocno się postarali i jest to duży plus tego anime, a walki oraz zdolności chociażby Gabimaru związane z ogniem tylko bardziej upiększały całość. Ogromnie podobały mi się walki, to nie tylko ze względu na ich wykonanie, ale i brutalność, bo jest tutaj odcinanie kończyn, jest tu krew i bezwzględność, zwłaszcza wobec dziwnych bytów, które żyją na tej wyspie. Chociaż między Katami a skazańcami też były spięcia i doszło do kilku incydentów. Sporo ogólnie w tej historii jest intryg i kombinowania, bo Kaci też mimo wszystko chcą coś na tym ugrać, bo w końcu jak przypłyną z powrotem do Shogunatu z eliksirem życia, to może dostaną jakiś awans albo sporą nagrodę. Także mimo, że ich zadanie to głównie pilnowanie więźnia i odszukanie eliksiru, to są oni gotowi też zaingerować, gdy jest potrzeba dla własnych korzyści. A warto nadmienić, że Kaci to również ciekawe osoby, bo jest chociażby ślepiec, który naprawdę potrafi posługiwać się mieczem, mimo swojej niepełnosprawności. Jest cholernie niebezpiecznym przeciwnikiem. Mimo wszystko jest dobrą osobą, bo zgodził się pomóc swojemu uczniowi, również Katowi, który chce pomóc jednej ze skazanych kobiet. Opowiedziała swoją historię, a ten uznał, że jest niewinna i nie zrobiła nic złego. W tej historii, mimo aby 13 odcinków sporo się dzieje i wraz z poznawaniem historii bohaterów, zarówno Katów, ale i skazańców, robi się coraz ciekawiej oraz z ogromnym zainteresowaniem chłonąłem ich opowieści. A przecież jest jeszcze historia samej wyspy. Sama wyspa jest powalona i ma nawet swoją hierarchię terytorialną i w samym środku są potężne byty, które okazały się niesamowicie trudnymi przeciwnikami. Nasi bohaterowie raczej wolą ich omijać szerokim łukiem, a są oni panami tej wyspy i mogą sobie robić co chcą.
To, czym jest ta wyspa, jak powstała, skąd tu te dziwne istoty i tym podobne, nadal nie jest w pełni wyjaśnione. Bodajże, bo już nie pamiętam dokładnie, ale to co wiemy na ten moment i tak jest dość powalone i z chęcią dowiem się więcej, ale jak na razie niestety muszę czekać na drugi sezon, który jest już zapowiedziany, ale na kiedy? Tego nie wiem. A naprawdę czekam zniecierpliwiony, bo ostatni odcinek zaskoczył mnie pewnym wydarzeniem, które sugeruje, że drugi sezon może być naprawdę gruby, a spekulacje pewnych postaci względem głównego bohatera tylko dodaje oliwy do ognia. Także kontynuacja może być czymś jeszcze lepszym niż pierwszy sezon, ale na to musimy poczekać. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Historia ogromnie mi się podobała i to nie tylko ze względu na główny wątek, ale i opowieści o przeszłości innych bohaterów, jak chociażby o tym ślepym kacie albo o głównym bohaterze, czyli Gabimaru, który ma naprawdę powalone przeżycia, a czekam ogromnie na odpowiedzi na moje pytania względem niego, także fabuła jest zajebista. Audio. Przyznam, że spodobało mi się intro do tego tworu, jednakże reszta ścieżki dźwiękowej nie wpadła mi w ucho niestety. Kreska. Niesamowicie piękna grafika, postacie, krajobraz, kolorystyka. Wszystko to jest naprawdę cudownie wykonane i aż chce się przyjrzeć każdemu możliwemu detalowi, bo jest na czym zawiesić oko. Podsumowując, Jigokuraku to anime, które mnie wciągnęło i przy którym bawiłem się dobrze, a wręcz bardzo dobrze ze względu na rozmaite historie, ze względu na grafikę, ze względu na walki i tak dalej. Nie mogę się doczekać kontynuacji historii, bo zarówno niedopowiedzenia, ale i zakończenie pierwszego sezonu sprawia, że ja już chcę odpowiedzi, już chcę kontynuacji i już chcę zobaczyć, co jeszcze czeka naszych bohaterów na tej wyspie i czy zdobędą to, po co przypłynęli. Ja serdecznie wam polecam to anime i ogromnie zachęcam do wybrania się na przygodę do tego piekielnego raju. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!